Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was film z nowej serii Tanie Gotowanie. Będę tutaj chciała Wam pokazywać obiady od 3 do 6 zł, które zrobicie z ogólnodostępnych i prostych produktów. Jeśli taka seria Wam się podoba i chcecie więcej tego typu filmów na moim kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie makaron po chińsku z kurczakiem. Tutaj zaczynam od pokrojenia mięsa. Jest to filet z kurczaka, kroję go w kostkę, a następnie przyprawiam solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, a także papryką słodką. I wszystko dokładnie mieszam. Do tego obiadu użyję takiej mieszanki warzyw chińskich. Takie warzywa dostaniecie dosłownie w każdym markecie, jest to świetna opcja. Tutaj ja mam 750 gramów i mi to starcza na 5 porcji. Od razu zaznaczę, że ja tutaj robię podwójną porcję, czyli odmierzam 300 gramów warzyw. Jeśli chodzi o ten obiad, to ja tutaj użyję takiego chińskiego makaronu, który również dostępny jest przykładowo w Lidlu. Jednak jeśli chcecie jeszcze tańszą propozycję, to możecie użyć ryżu. Tutaj również zużyję połowę opakowania. To tak jak mówiłam, robię 2 porcje od razu. Następnie kroję cebulę. Co prawda w tej mieszance jest ona, ale moim zdaniem cebuli nigdy za dużo. Na patelni rozgrzewam 1 łyżkę oleju rzepakowego, a następnie na rozgrzanym oleju zaczynam smażenie, czyli najpierw podsmażam cebulkę oraz mięso. Dodaję 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i podsmażam jeszcze około minutę. Po tym czasie dodaję warzywa chińskie, zalewam je wodą. Wody mniej więcej tyle, aby prawie przykryło całość. Dodaję również 2 łyżki sosu sojowego, troszeczkę pieprzu do smaku. Patelnię przykrywam i całość duszę około 7 minut. Po tym czasie w słoiczku umieszczam mąkę ziemniaczaną, którą teraz będę rozrabiać z wodą. Następnie wlewam ją na patelnię, aby sos zgęstniał. Całość chwilkę podsmażam, mniej więcej 2 minutki. I do takiego gotowego sosu dodaję ugotowany makaron. Makaron gotowałam według instrukcji na opakowaniu i całość bardzo dokładnie mieszam. Gotowy makaron przekładam do miski. Tak jak powiedziałam, u mnie tutaj są 2 porcje na patelni. Całe danie posypałam szczypiorkiem, ale to jest opcjonalne. I tak się prezentuje gotowy makaron po chińsku z kurczakiem. Kolejna propozycja będzie bardzo tania, bardzo prosta, a przy tym naprawdę pyszna. Będą to zapiekane ziemniaki z twarożkiem z warzywami. Zaczynamy od przekrojenia ziemniaków na pół. Oczywiście wcześniej je dokładnie umyłam. I do gotującej, delikatnie osolonej wody wrzucam ziemniaki i gotuję około 12 minut. Po tym czasie ziemniaki układam na papierze do pieczenia, rozprowadzam po nich oliwę. Ja tutaj na całą 1 porcję dodałam, jak widać, 1 łyżeczkę. Wspomagam się trochę pędzelkiem. I każdy ziemniak albo nakłuwam widelcem, albo lekko kroję nożem. Tutaj, jak widać, jeszcze wymoczyłam w tej oliwie, która skapnęła. I takie ziemniaki przyprawiam delikatnie solą oraz pieprzem. Ziemniaki zapiekam 30 minut w około 200 stopniach. Ja na ostatnie 5 minut jeszcze zwiększam temperaturę do około 230, aby ziemniaki ładnie się zarumieniły. W międzyczasie, gdy ziemniaki są w piekarniku, to zajmuję się pokrojeniem warzyw, czyli tutaj siekam szczypiorek, a także kroję rzodkiewki. W misce umieszczam twaróg półtłusty, dodaję do niego jogurt naturalny, pokrojone wcześniej warzywa. Całość przyprawiam solą oraz pieprzem i wszystko bardzo dokładnie ze sobą mieszam. Po 30 minutach, jak widać, ziemniaczki są gotowe. Przekładam je na talerz,
a następnie będę na nich układać gotowy twarożek. Tutaj jest jedna porcja, jest to 340 g ziemniaczków. Całość jeszcze posypałam szczypiorkiem. Zawsze mówię, że szczypiorku nigdy dosyć. Bardzo go lubię. I tak się prezentuje kolejna gotowa propozycja obiadowa. Na ekranie wyświetli Wam się dokładna cena. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Kolejną propozycją będzie chyba najprostszy i najłatwiejszy do zrobienia makaron, jaki istnieje. Będzie to makaron ze szpinakiem i kurczakiem w sosie śmietankowym. Tutaj zaczynam od ugotowania makaronu. Ja mam pełnoziarniste penne. Następnie kroję mięso, jest to filet z kurczaka. Kroję go w kostkę. Przyprawiam go solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, a także papryką słodką. I wszystko dokładnie mieszam. Następnie kroję warzywa, czyli tutaj kroję cebulę w kostkę i siekam szpinak. Ja kupuję szpinak w takim opakowaniu i do jednej porcji użyję 1/4 opakowania. I tutaj od razu zaznaczę, że znowu będę robiła podwójną porcję, czyli wykorzystam połowę opakowania. Jeśli nie wiecie, co zrobić z resztą, to pamiętajcie, że szpinak możecie mrozić. Ja tak często robię. Na patelni rozgrzewam łyżkę oliwy z oliwek, a następnie na rozgrzanym tłuszczu zaczynam podsmażanie, czyli najpierw podsmażam cebulkę oraz mięso. Gdy się całość ładnie podsmaży, to dodaję ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę i całość podsmażam około minutę. Po tym czasie dodaję wcześniej posiekany szpinak i również smażę, aż szpinak zwiędnie, czyli zmniejszy swoją objętość. Jak widać, szpinak jest gotowy, także dodaję trochę wody z gotowania makaronu i do tego dodaję serek śmietankowy, kanapkowy. Doprawiam solą oraz pieprzem i całość smażę, aż serek będzie roztopiony. Do gotowego sosu dodaję ugotowany makaron i wszystko dokładnie mieszam. Gotowy makaron przekładam do miski. I tak się prezentuje kolejny obiad. Bardzo szybki, bardzo prosty, a przy tym naprawdę bardzo smaczny. Ostatnim dzisiejszym obiadem będzie przysłowiowa miska ryżu, inflacyjna. I tutaj zaczynam od ugotowania zwykłego ryżu basmati. Od razu dam znać, że tutaj również gotuję podwójną porcję, czyli do garnka dodaję 100 g ryżu. Następnie zabieram się za pokrojenie składników, czyli najpierw kroję cebulkę. Następnie kroję paprykę w kostkę. Do 2 porcji zużyję połowę papryki. Kroję już ostatni produkt, będzie to danie wege, więc tutaj źródłem białka będzie mozzarella. Do 2 porcji zużyję 1 całą kulkę. Na patelni rozgrzewam łyżkę oliwy, a następnie podsmażam paprykę z cebulą. Gdy się podsmażą, to dodaję passatę pomidorową, a także trochę wody. Ja tutaj dałam wodę z gotowania ryżu. Całość dokładnie mieszam i dodaję przyprawy, czyli sól, pieprz, czosnek granulowany, oregano, a także bazylię i troszkę papryki słodkiej. Całość dokładnie mieszam i duszę około 5 minut. Po tym czasie dodaję pokrojoną wcześniej mozzarellę, a także ugotowany ryż. Wszystko bardzo dokładnie mieszam i duszę jeszcze na patelni mniej więcej 3 minuty, aby mozzarella się roztopiła.
Jak widać, danie jest gotowe, także przekładam je do miski i zobaczcie tylko, jak ten ser się ciągnie. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja uwielbiam każdy ser, a szczególnie taki ciągnący. Ostatnia dzisiejsza propozycja gotowa, tak się prezentuje. Trzeba przyznać, że jest naprawdę banalna do zrobienia, a przy tym bardzo smaczna. Chciałabym tylko zaznaczyć na sam koniec, że chciałam tutaj pokazać dania, które są odpowiednio zbilansowane, czyli mają źródło białka, tłuszczu, a także węglowodanów. Nie chciałam, aby w tej serii Tanie Gotowanie były obiady, gdzie na przykład mamy tylko źródło węglowodanów i ewentualnie na przykład tłuszczu, bo wtedy jest taniej, tylko nadal mają to być zdrowe przepisy, mają być warzywa, więc mam nadzieję, że takie przepisy Wam się spodobają. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.